The Prodigy, legenda, która na początku XXI wieku niemal zniknęła ze sceny. Po globalnym sukcesie albumu The Fate of the Land przyszły lata chaosu. Odejście Leroya Thornhilla, nieudany singiel Baby's Got a Temper i plotki o rozpadzie. Zespół porzucił elektronikę na rzecz cięższych brzmień, co podzieliło fanów. Liam Howlett walczył z blokadą twórczą, a nowy materiał nie spełniał oczekiwań. To wszystko sprawiło, że niektórzy myśleli, że to koniec grupy. Jednak zespół wrócił mocniejszy niż kiedykolwiek. Jak udało im się wyjść z kryzysu? Co stało się z nimi po śmierci Keitha Flinta? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym odcinku. Zaczynamy. Po kolejnym impasie, 4 miesiącach w studio, pustce w głowie i twórczej blokadzie, Liam stworzył mobilne studio, wyprowadził się z domu i przeniósł z całym sprzętem do Londynu. To było w marcu 2003 roku. Dopiero wtedy odnalazł impuls do pracy nad nowymi utworami. Dlaczego The Prodigy zniknęli z pola widzenia? Wydawałoby się, że mieli wszelkie powody, by pozostać na scenie. Pod koniec lat 90. pojawiła się taneczna moda znana jako Big Beat, hybryda house'u i hip-hopu, która przywróciła energię i adrenalinę na scenę rave. Czy to brzmi znajomo? Z pewnością gatunek ten zawdzięczał wiele fundamentom, które stworzył zespół The Prodigy. Podczas ich nieobecności artyści tacy jak The Chemical Brothers czy Fatboy Slim, zainspirowani ich perkusyjnym brzmieniem, wspięli się na szczyty list przebojów, prezentując lżejszą, mniej agresywną i bardziej przystępną wersję charakterystycznego brzmienia pionierów. W rzeczywistości The Prodigy zrobili to, co zawsze robili po podbiciu świata. Wrócili do podziemia. Tym razem jednak pozostali tam dłużej niż zwykle, choć nie zabrakło oznak aktywności. W lutym 1999 roku Liam wydał The Dirt Chamber Sessions, album z miksami jego ulubionych utworów, zainspirowany setem DJ-skim na żywo, który przygotował dla programu Breeze Block w Radio One. Latem tego samego roku powrócił do swojej pierwszej miłości – DJ-owania i zaczął regularnie występować w klubach w całym kraju. Nawiązał również nietypową współpracę z 3D, strip-hopowego zespołu Massive Attack, tworząc ścieżkę dźwiękową do kilku filmów porno. Filmy te zasłynęły przede wszystkim tym, że zawierały pierwsze w historii sceny seksu w stanie nieważkości. Plotki o rozpadzie The Prodigy nasiliły się w kwietniu 2000 roku, kiedy to Leroy Thornhill niespodziewanie ogłosił odejście z zespołu. Tancerz czuł, że jego rola staje się coraz bardziej marginalna od czasu wydania Firestarter, gdy The Prodigy zaczęli odchodzić od muzyki tanecznej w kierunku bardziej rockowych brzmień. Leroy zamierzał tworzyć własną muzykę pod nazwą Flight Crank. Zespół zapewnił, że będzie kontynuował działalność jako trio i życzył mu wszystkiego najlepszego. Jednak minęły 2 lata, zanim pojawiło się nowe nagranie, singiel Baby's Got a Temper, wydany w lipcu 2002 roku. Utwór zaczynał się od brzęczącej próbki pozytywki, po której wchodziły bity, a następnie szyderczy wokal Keitha Flinta i znajome brzmienie gitary. Wielu uważało, że piosenka jest jedynie odgrzewanym kotletem Firestarter, tyle że wydanym 6 lat za późno. Był to z pewnością ich najcięższy i najbardziej gitarowy utwór w dotychczasowej karierze. Liam mówił prasie, że ich muzyka nie jest już muzyką taneczną, lecz postrzega The Prodigy jako połączenie Public Enemy i Sex Pistols, co potwierdzały ich agresywne występy na żywo tego lata oraz kolejny nowy utwór Baby's Got a Temper. Media zmieszały singiel z błotem, po części dlatego, że muzyka taneczna jako całość była uważana za passé w XXI wieku, a prasa muzyczna skupiała się na nowej fali garażowych zespołów rockowych, takich jak The White Stripes. Zespół spotkał się z krytyką za nawiązania do rohypnolu, niesławnego środka odurzającego używanego do popełniania przestępstw. Liam stanowczo zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że substancja ta była również popularna wśród bywalców rave'ów. Teledysk promujący utwór również wywołał falę kontrowersji, przedstawiając skąpo ubrane kobiety w sugestywnych scenach dojenia krów. Nieocenzurowana wersja klipu została zaprezentowana w 2002 roku na antenie MTV2 podczas specjalnej nocnej audycji, która prezentowała najbardziej skandaliczne teledyski w historii stacji. W tym samym roku magazyn Q umieścił The Prodigy na liście 50 zespołów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią,
co świadczyło o uznaniu zespołu. Tego lata zespół miał rzekomo otrzymać 3 miliony za headlinowanie festiwalu Reading, ale dał słabo przyjęty występ, który został niemal całkowicie zignorowany przez prasę. Następnie The Prodigy ponownie zniknęli na kolejne 2 lata. Na początku 2004 roku pojawiły się doniesienia, że długo oczekiwany nowy album został wreszcie ukończony i gotowy do wydania. Liam opisał Always Outnumbered, Never Outgunned jako bardziej zmysłowy niż The Fate of the Land i bardziej punkowy w swoim nastawieniu, podkreślając jednocześnie, że oznacza on powrót do hip-hopowych korzeni i odejście od rockowego kierunku, w którym wcześniej zmierzali. Twierdził również, że nigdy nie był w pełni zadowolony z Baby's Got a Temper, przyznając, że wpadł w stare, schematyczne sposoby komponowania i że z perspektywy czasu był to ostatni raz, kiedy wydali coś podobnego. Negatywna reakcja na singiel podziałała na niego otrzeźwiająco. W rezultacie wyrzucił 4 lub 5 ukończonych już utworów na nowy album, wracając tym samym do punktu wyjścia. 4. studyjny album The Prodigy, Always Outnumbered, Never Outgunned, został wydany 23 sierpnia 2004 roku w Wielkiej Brytanii. Memphis Bells, wydany 28 czerwca, był dostępny wyłącznie online na dedykowanej stronie internetowej, w ściśle limitowanej liczbie 5000 cyfrowych kopii. Każda z nich stanowiła indywidualnie konfigurowalny utwór, pozwalający nabywcy na wybór spośród prawie 40 000 kombinacji elementów instrumentalnych, rytmicznych i melodyjnych. Oferowano 5 różnych miksów bez zabezpieczeń DRM, a dzięki temu można było odtworzyć utwór na dowolnym urządzeniu. Eksperyment zakończył się sukcesem, a cała dostępna pula została sprzedana w ciągu 36 godzin, pomimo problemów technicznych z serwerem, spowodowanych ogromnym zainteresowaniem. Następnie nastąpiła tradycyjna premiera singla Girls, który ukazał się 30 sierpnia. Singiel zadebiutował na 19 pozycji brytyjskiej listy przebojów. Natomiast singiel Hot Ride, wydany 1 listopada tego samego roku, nie mógł być uwzględniony w oficjalnych notowaniach, ponieważ jego forma wydawnicza, rozszerzona epka z dodatkowymi utworami, nie spełniała wymogów regulaminu list przebojów. Spitfire zakończył singlową promocję albumu, trafiając do sklepów 4 kwietnia 2005 roku. Krążek wyraźnie odbiegał od dotychczasowej twórczości The Prodigy, kładąc większy nacisk na partie wokalne niż ich poprzedni album The Fate of the Land z 1997 roku. Z 3 członków The Prodigy tylko Liam zaznaczył swoją muzyczną obecność na albumie. Wśród gości, którzy pojawili się na płycie, byli m.in. aktorka Juliette Lewis oraz liderzy Oasis, Liam i Noel Gallagherowie. Jak stwierdził sam Howlett, album ten miał przypomnieć słuchaczom, o co w The Prodigy zawsze chodziło – o bity i muzykę. Jego intencją było wykorzystanie wokali przede wszystkim jako wzbogacenia brzmienia, a nie głównego punktu skupienia, jak miało to miejsce w przypadku The Fate of the Land. Pomimo osiągnięcia sukcesu komercyjnego w momencie premiery, album jest jednym z najgorzej sprzedających się w dorobku zespołu. Spotkał się również z mieszanymi ocenami krytyków. W serwisie Metacritic, który agreguje recenzje, uzyskał średnią ocenę 53 na 100 na podstawie 23 recenzji. W 2005 roku zespół wydał kompilację Their Law – The Singles, na której znalazły się nowe remiksy utworów takich jak Out of Space w wersji Audio Bullies i Voodoo People Pendulum Remix. Do tego drugiego utworu nakręcono również teledysk w Romford Market w Essex, który znalazł się na wydaniu DVD kompilacji. Sharkey, jedyna kobieta w składzie zespołu, o której mówiłem w pierwszej części, wystąpiła w teledysku, wygrywając wyścig. Również w 2005 roku utwór You'll Be Under My Wheels został dodany do ścieżki dźwiękowej gry Need for Speed Most Wanted. Pierwsze 2 albumy The Prodigy zostały ponownie wydane w rozszerzonych edycjach Deluxe 4 sierpnia 2008 roku. Oprócz remasteringu, nowe wydania zawierały dodatkową płytę z miksami, rarytasami i nagraniami koncertowymi. Oba albumy zyskały również nową oprawę graficzną. O procesie reedycji Howlett powiedział: tak naprawdę nie chcieliśmy wydawać kompilacji Greatest Hits.
Byliśmy gotowi do rozpoczęcia pracy nad nowym albumem, dopóki wytwórnia nie przypomniała nam o zapisach w kontrakcie. Ostatecznie zaangażowaliśmy się w ten projekt i staraliśmy się podejść do niego jak najbardziej kreatywnie. Jesteśmy naprawdę dumni z efektu. Teraz idziemy naprzód i pracujemy nad nowym materiałem. Nagrywanie albumu rozpoczęło się w lutym 2006 roku i zakończyło w listopadzie 2008 roku. Niektóre z utworów, które znalazły się na płycie, np. syntezatorowy Colors, powstały jeszcze przed wydaniem 4. albumu zespołu, a ich wczesne wersje były prezentowane podczas występów na żywo. Liam określił koncepcję muzyczną albumu jako połączenie elementów z poprzednich płyt zespołu. Nowy materiał miał ukazać się latem 2007 roku, jednak data premiery została przesunięta. Invaders Must Die został wybrany jako główny singiel z albumu o tym samym tytule i udostępniony za darmo w formie cyfrowej do pobrania na stronie internetowej zespołu 26 listopada 2008 roku. Utwór pojawił się w wielu filmach i zwiastunach gier, między innymi w filmie Kick-Ass oraz w zwiastunie gry Duke Nukem Forever. Mimo że nie został wydany jako komercyjny singiel, piosenka dotarła do 49. pozycji na brytyjskiej liście singli. Omen zadebiutował na pierwszym miejscu kanadyjskiej listy singli w tygodniu rozpoczynającym się 25 lutego 2009 roku, a w Wielkiej Brytanii dotarł do 4. miejsca. W Australii utwór zadebiutował na 83. pozycji. Kolejny singiel, Warriors Dance, ukazał się 11 maja 2009 roku. Cyfrowa wersja singla była dostępna od 17 kwietnia 2009 roku w Australii wyłącznie w serwisie iTunes. Po premierze utworu w Australii okazało się, że ma on błędny tytuł, a pobrana piosenka w rzeczywistości należała do zespołu Placebo. Problem został szybko naprawiony. 3 remiksy utworu Warriors Dance były dostępne do pobrania ze strony internetowej zespołu, a dodatkowy remix był dostępny wyłącznie w serwisie iTunes. Piosenka dotarła do 9. miejsca na brytyjskiej liście singli. Zespół zorganizował festiwal o tej samej nazwie, który odbywał się w latach 2009-2013. Take Me to the Hospital, wydany 31 sierpnia, był ostatnim komercyjnie wydanym singlem z albumu. Utwór doczekał się 6 remiksów. Teledysk został nagrany na kasecie VHS, a nie na cyfrowym sprzęcie, aby uzyskać oldschoolowy wygląd z lat 90. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny album zespołu, który nie zawiera wulgarnych utworów. W maju 2011 roku zespół wydał Worlds on Fire, swój pierwszy album koncertowy i film dokumentujący występ z 24 lipca 2010 roku w Milton Keynes Bowl w ramach Warriors Dance Festival tego roku. Nagranie wideo było wyświetlane w wybranych kinach w całej Europie przez jedną noc. Niedługo później, 16 listopada 2010 roku, Howlett ogłosił, że po amerykańskiej trasie z Linkin Park The Prodigy ponownie wejdzie do studia, aby nagrać nowy materiał. 6 sierpnia 2011 roku The Prodigy wystąpili jako headliner na przystanku Woodstock, co skończyło się niemałą aferą związaną z barierkami. Pomimo podpisania kontraktu, który zobowiązywał do ustawienia barierek ochronnych, Jurek Owsiak nie zamierzał dotrzymać tego zobowiązania. Przestrzeń między barierkami a sceną miała ułatwić pracę ochrony, interweniującej podczas napierania fanów na barierki oraz ekipy medycznej. Wolne miejsce było potrzebne również straży pożarnej, która chłodziła wodą rozentuzjazmowany tłum pod sceną. Zespół skomentował sprawę następująco. Pan Owsiak chciał zaryzykować i narazić zgromadzony tłum na wielkie ryzyko, głównie ze względu na przewyższającą oczekiwania liczbę uczestników, która według raportu promotora wynosiła 670 000. Realnie impreza o takiej wielkości musiałaby być zabezpieczona wieloma barierkami. Jednym z najważniejszych punktów w organizacji imprezy jest upewnienie się, że zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa na wypadek ewentualnych zagrożeń. Barierki ostatecznie zostały sprowadzone z Francji i koncert odbył się zgodnie z planem. Podczas 2 ostatnich koncertów w 2011 roku w Brazylii zaprezentowali 2 nowe utwory:
Howlett potwierdził, że ten album nie będzie dubstepowy, ale będzie świeży, choć mroczniejszy. W kwietniu 2012 roku, aby uczcić 15. rocznicę wydania The Fate of the Land, album został ponownie wydany wraz z remixami od wielu grup, takich jak Major Lazer i Zed's Dead. W sierpniu 2014 roku podpisali kontrakt z 360 Group w Stanach Zjednoczonych, wracając do Warner Music po raz pierwszy od 2004 roku. 12 stycznia 2015 roku The Prodigy wydali Nasty jako główny singiel ze swojego nadchodzącego albumu, a 26 stycznia utwór tytułowy. Co ciekawe, ten był ostatnim, który powstał. Biorąc pod uwagę ogólny brak zainteresowania zespołu nagrywaniem albumów i czasem potrzebnym na ich produkcję, spekulowano, że The Day Is My Enemy będzie ich ostatnim pełnoprawnym materiałem. Cały proces nagrywania trwał prawie 6 lat. Odbywał się w wielu studiach i obejmował kilka restartów, aby ustalić brzmienie. Piosenka Ibiza krytykuje kulturę DJ-ów supergwiazd. Howlett wyjaśnił: graliśmy koncert na Ibizie i nie jestem wielkim fanem tego miejsca, ale to nie jest atak na wyspę, to atak na tych bezmyślnych, pieprzonych błaznów, którzy przybywają swoimi jetami, wyciągają z kieszeni pamięć USB, podłączają ją i machają rękami w powietrzu do zaprogramowanego miksu. W ramach promocji zespół wyświetlał okładki albumu na kilku londyńskich zabytkach jako formę marketingu partyzanckiego. Odbyło się to na Battersea Power Station, stacji London Overground, przy Shoreditch High Street i w Houses of Parliament, przyciągając tym samym rzecz jasna uwagę władz. W przeciwieństwie do 2 poprzednich albumów, reakcja krytyków na The Day Is My Enemy była pozytywna. Obecnie album ma łączną ocenę 67 na 100 na Metacritic, co wskazuje na ogólnie pozytywne recenzje. Kerrang przyznał albumowi najwyższą ocenę oraz nazwał go najbardziej ekscytującym i wściekłym brytyjskim albumem roku. 7. album studyjny, wydany 2 listopada 2018 roku, jest ostatnim z udziałem wokalisty Keitha Flinta przed jego śmiercią. Pomimo pierwotnego zamiaru stworzenia epki z różnymi współpracownikami i kontynuowania trasy koncertowej, Howlett zauważył, że sesje pisarskie przyniosły na tyle mocny materiał, że zespół zdecydował się na pełny album. Howlett pisał nowe utwory z myślą o ich wykonaniach na żywo, starając się uwzględnić każdy dobry aspekt zespołu w muzyce. Grupa kontynuowała pracę nad albumem podczas trasy koncertowej. W marcu 2018 roku założył bazę studyjną w Moskwie, gdzie kontynuował pracę nad nowymi pomysłami po koncertach, co okazało się dla niego bardzo produktywne. 19 lipca ukazał się główny singiel Need Some. Drugi utwór, Light Up the Sky, zadebiutował na BBC Radio 6 26 września, a 11 października wydano trzeci singiel Fight Fire with Fire z udziałem Horror. 4 marca 2019 roku, tuż po godzinie 8, policja z Essex została wezwana do domu Flinta w North End, w pobliżu Great Dunmouth, Essex, w związku z obawami o jego dobrostan. Flint został uznany za zmarłego na miejscu w wieku 49 lat. Policja nie traktowała śmierci jako podejrzanej. Później potwierdzono, że zmarł w wyniku zwieszenia. Tego samego dnia Liam Howlett stwierdził w poście na Instagramie, że śmierć Flinta była zabójstwem, a The Prodigy odwołali wszystkie nadchodzące koncerty. Pogrzeb Flinta odbył się 29 marca 2019 roku. Odbyła się publiczna procesja, w której uczestniczyli fani z całego świata, a następnie prywatna ceremonia w kościele St. Mary's Church Booking w pobliżu Braintree w Mid Essex, w której uczestniczyli rodzina i przyjaciele, w tym żona Flinta, Mayumi Kai, oraz członkowie zespołu Liam Howlett, Maxim i Leroy Thornhill. 8 maja ustalono, że nie ma wystarczających dowodów, aby wydać werdykt zabójstwa w związku ze śmiercią Flinta, ani aby uznać jego śmierć za wypadek. Fani zaczęli używać hashtagu Firestarter4No.1 w kampanii mającej na celu wprowadzenie utworu na pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli, jako wyraz szacunku dla Flinta i podniesienia świadomości na temat emocjonalnych zmagań mężczyzn w Wielkiej Brytanii.
W sierpniu 2020 roku dostaliśmy potwierdzenie, że The Prodigy będzie kontynuować swoją działalność, ale dopiero 2 lata później został ogłoszony powrót. Odbyła się wtedy 10-dniowa trasa po Wielkiej Brytanii z okazji 25-lecia The Fate of the Land. Jeszcze tego samego roku grupa zakomunikowała, że w 2023 roku ruszy poza granice swojego kraju. Zagrali wtedy m.in. w Poznaniu, a rok później w Warszawie. Ostatni post na ich Instagramie, gdzie dziękują fanom za ostatni koncert w Australii, kończy się słowami: wkrótce wrócimy do Australii z nowym albumem. Miejmy nadzieję, że oznacza to wydawnictwo jeszcze w tym roku.